Wstaliśmy o 5:30 lokalnym autobusikiem podjechaliśmy do Manuel Antonio. Po drodze wsiadł do autobusu też przewodnik, który próbował nam wcisnąć swoje usługi. Kulturalnie podziękowaliśmy, więc powiedział, żebyśmy wracali do swojego kraju, że jesteśmy niemili, niegrzeczni w ogóle. No. W każdym razie idziemy. Od autobusu lokalnego jest podobno 10 minut spacerem do wejścia głównego. My mamy bilety kupione między 7 a 7:40, że mamy wejść. Bilety zawsze kupuje się online, nie da się inaczej i trzeba obejść mnóstwo różnych rzeczy, że zawsze próbują wcisnąć przewodnika. Trzeba trochę poklikać, żeby znaleźć bilety bez przewodnika. Janeczka chciała więcej ulicy, tak? Nie ma kota przy okazji, tylko powiedziała Janeczka. Jest ulica dla Janeczki. Są kotki. Nie mamy przewodnika, ale Tomek ma apkę. Także wiemy, co śpiewa dookoła nas. I wiemy, czego szukać. Tak, kraby. Duże krabiki. I się ruszają. Tu szliśmy sobie właśnie na Murzynami i jak się stąd wyjdzie, to się wychodzi. To był dobry pomysł, żeby wstać o 5 rano i być tutaj o 7, bo jest zupełnie pusto. Więc przeszliśmy tym fragmentem na Murzynowym, gdzie pooglądaliśmy krabiki i wyszliśmy nad wodę. Trochę spoko, co? Na wejściu też mówili, że na plaży są trujące toksyczne jabłka i żeby broń Boże ich nie dotykać, nie zjadać i tak dalej. Więc to chyba są one. Tak, to są te jabłka, które są trujące, toksyczne i żeby się nimi nie interesować i nie dotykać. A tu jest Tomaszek z krabikiem numer 74. Tak się chodzi z Tomkiem po plaży. Się zatrzymuje co 2 metry i filmuje kraby. No, przepiękna jest ta plaża. Trzeba przyznać, że jest po prostu ekstra. Ściana trujących jabłek. Brzmi trochę jak w raju, nie? Tomek w raju swoim krabikowym. I Pacyfik. Jak Ci się podoba? Znaczy, że zobaczę kraba, od razu mi się weselej robi. To już na ziemię, już można. No i tak, jest duszno parno, ja znowu zakutana w tym milion warstw. Na komary. No te kosy. Idziemy po plaży w Kostaryce. Jedną z zalet pójścia do parku bez przewodnika jest samodzielne wyszukiwanie zwierząt i przeogromna frajda, gdy się je znajdzie.
podoba mi się, że się nie boi ludzi. To mi się wydaje, że to jest ocet na meduzy. No tu jest ta plaszka. Jest w ogóle trochę mokro. Ale patrzcie to. Klatka dla ludzi, żeby sobie swobodnie mogli zjeść. Żeby żadne zwierzęta im nie przeszkadzały. I wszędzie są znaki, żeby nie dokarmiać zwierząt. Widzieliśmy przed chwilą małpy, więc podejrzewam, że może tu się dziać i to jest fajne. Ja to bardzo pochwalam, że nie chcą... W sensie, że dbają o to, żeby nie dokarmiać zwierząt. No, ale klatki dla ludzi na jedzenie jeszcze nie widziałam. Try to get one table over there. She's in one of those tables. Dobry dzień, taki jak Good Hair Day. Siedzimy zamknięci w klatce. Bardzo mi się to podoba, a jeszcze przed chwilą widzieliśmy mega jakiegoś dużego węża, nie wiem, jakiegoś pytona czy coś, gigantyczne, ale jest bardzo wysoko w koronie drzew, więc ciężko jest uchwycić, żeby zrobić zdjęcie. Jest rozmazana plama, ale to wygląda już na konkret węża. Nie tylko pot się leje, posłuchajcie oddechu w tej wilgoci lasu deszczowego po krótkim podejściu pod górę. Widzieliście kiedyś mrówki niosące kwiaty? Jeżeli będziecie tutaj przyjeżdżać, a robiliście już jakieś inne z przewodnikiem wycieczki, to ja bym tu chyba przyszła sama. Tak jak myśmy zrobili, że jakby nie mam potrzeby. Wydaje mi się to trochę takie skamerskie z tymi przewodnikami czasem. Rzecz, której mi bardzo brakuje i bardzo polecam, to wzięcie małej lornetki. Nie będzie nawet szkolna, badziewiasta w ogóle dla 4-latka, ale mogłaby naprawdę zrobić robotę. I środek na komary. O 10 rano robi się już całkiem tłoczno w tym parku. Ci się podobała wycieczka do Manuel Antonio National Park, Parku Narodowego. Nie no, fajne miejsce. Zdecydowanie trzeba tutaj przyjechać jak najwcześniej rano. Zabrać plastikową butelkę, taką z twardego plastiku na wodę, bo można podobno. Pięknie, to jest jest przepięknie. Robi to wszystko duże wrażenie. Oczywiście były moje ulubione kraby, większe lub mniejsze. O wężu powiedz, no. A, o wężu. No tak, też udało nam się zobaczyć węża. Chyba był to jakiś pyton. Z tego, co udało mi się podsłuchać jednego z przewodników, to mówił, że ma chyba do 8 metrów długości, ale mogę być w błędzie. Natomiast był gigantyczny, naprawdę. Tylko wysoko w koronach drzew, Tak, więc ciężko ze zdjęciem. tak. Polecamy wziąć też nie latarkę, tylko lornetkę. A tak, lornetkę. I unikać przewodników, bo to jest takie naciąganie, to jest taki wał. Teraz można pójść, bo oni wtedy coś tam ale... Nie no, ale do tego parku Manuel Antonio, no to nie, to zdecydowanie bez przewodnika. Czy wspominałam już, że pot w lesie deszczowym to jest inny wymiar? Tego się nie da opisać. A zaraz zabiorą Was na nocny spacer z drugiej strony tego Parku Narodowego. Tylko jeszcze... Chciałabym Wam jeszcze pokazać walutę kostarykańską, ponieważ uważam, że jest ona najpiękniejszą walutą, jaką widziałam do tej pory. Jest przepiękna. A zatem, proszę Państwa, tak wygląda 1000 colones. Jak zwykle jest smutny pan, ale z drugiej strony jelonek. Mamy 2000 smutny pan, z tyłu rekiny i rozgwiazdy i rafa koralowa i żółwiki, no cudownie, piękna. I mamy 5000 smutny pan, a z tyłu małpa, kapucynka, które widzieliśmy i też krabiki ukochane Tomka. No jest cudownie i są krokodylki i 10 000. I 10 000 jest specjalne, gdyż jest tutaj leniwiec. Z ciekawostek, no to leniwiec zdaje się być takim zwierzątkiem narodowym. Wszędzie po prostu są maskotki leniwców, plecaczki z leniwcami, bryloczki, no leniwce, leniwce, leniwce. Myśmy byli w Kostaryce parę tygodni, leniwca nie widzieliśmy. Znaczy,
Był gdzieś wysoko w koronach drzew, więc widzieliśmy szarą plamę. Nie wiem do końca, czy uznać to jako, że widzieliśmy leniwca. Tomek również widział jednego przy drodze, który no niestety uległ wypadkowi drogowemu, także nie liczymy, że widzieliśmy go. Dużo bardziej tak naprawdę cieszyły mnie papugi Ary i cała masa innych zwierzątek, ale leniwiec jest tam, jest po prostu jakimś hitem i każdy koniecznie w Kostaryce marzy o tym, żeby zobaczyć leniwca. Ale z nimi też jest tak, że leniwce schodzą tylko raz na 7-10 dni z drzewa, schodzą, żeby zrobić kupę. I tyle, i włażą z powrotem na drzewo, więc zobaczyć je nie jest tak łatwo, jakby się wydawało. No dobrze, chodźmy na nocny spacer, tym razem z przewodnikiem, bo nocą sama w takim lesie to jednak nie mam odwagi. Hello, buddy. What is this? Click beetle is the name click beetle. Esto que es un insecto y él Ah, mira, es súper grande. Yo los he visto mucho más pequeños. Nasza grupa liczyła zaledwie kilka osób, plus przewodnik. Chodziliśmy po lesie około 2 godzin i było to ciekawe przeżycie. Trochę straszne, gdy koło twarzy lata ci jakiś tropikalny szerszeń, a ty masz tylko latarkę. No, ale to było zdecydowanie fajne przeżycie. Es que no lo veo. Tak śpią kolibry. Także tak. Taka wycieczka. Właśnie przechodzimy obok Tantuli. no, no is poison. They hunted the prey with the pinchers. Mam nadzieję, że udało mi się Was zabrać na spacer po lesie deszczowym, tak abyście poczuli ten niezwykły klimat. A w następnym odcinku jedziemy do Panamy, na rajskie, karaibskie wyspy. Jesteśmy w Kostaryce i kupiliśmy bilet na autobus do Panamy, do miejscowości Dawid. No i podjechaliśmy sobie Uberem na obrzeża miasta pod szpital, gdzie fajnie, bo po drugiej stronie wejścia do szpitala na słupie były 2 papugi. Tomkowi nawet udało się je złapać w locie, także Kostaryka żegna nas swoją naturą i przyrodą w całkiem ładnym wydaniu. Także czekamy. Pada deszcz. Jest śmiesznie, mam jakieś takie dziwne uczucie, że bardzo dziwnie jest tutaj czekać na przystanku, a nie łapać stopa. Bardzo dziwnie. Jestem tak przyzwyczajona do stopowania, a w ogóle tutaj nie stopuję i no, dziwny zgrzyt mam. O, okulary mi już parują.